Witajcie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o urządzeniu, które nazywa się Innobeam M8. Jest to pompa perystaltyczna niemieckiego producenta Innotek. Innotek jest reprezentowany w Polsce przez firmę Isoservice. Wiele lat temu opatentowali rozwiązanie pompy perystaltycznej, która doskonale sprawdza się we wszelkiego rodzaju natryskach izolacji na bazie cementu, szlamów cementowych, sztywnych, czy szlamów cementowo-polimerowych, szlamów elastycznych, drobnoziarnistych szpachlówek. Pompą tą można natryskiwać również różnego rodzaju izolacje bitumiczne z różnego rodzaju wypełniaczami. Czy to jest drobne kruszywo kwarcowe, czy to są kulki polistyrenowe. Takie izolacje bitumiczne można przy użyciu tej pompy natryskiwać. Pompa ma cały szereg zalet. Jest to chyba najmniejsza pompa w ofercie tego producenta. Firma Isoservice reprezentuje Innoteka w Polsce. Sprzedajemy te pompy i prowadzimy ich serwis. Jeśli chodzi o parametry, które możemy uzyskać dzięki temu urządzeniu, to wydajność do 8 litrów na minutę, ciśnienie maksymalne, które uzyskamy przy tej pompie, to 15 barów. Pompa zasilana jest jednofazowym silnikiem 550 W. Jeśli chodzi o sterowanie, mamy tutaj możliwość włączenia biegu do przodu lub biegu wstecznego, który jest przydatny przy czyszczeniu pompy. Mamy możliwość regulacji wydajności pompy, czyli ilości podawanego materiału. Mamy również w tym miejscu złącze elektryczne, jest to przyłącze zdalnego sterowania. Do pompy dołączamy węże o różnej długości, może być to 5, 10 albo 15 metrów, które służą dostarczeniu materiału do głowic natryskowych. I tak, głowica natryskowa najprostszej budowy to takie urządzenie, które oprócz zaworu materiałowego podłączonego do węża podającego ma przyłącze sprężonego powietrza, dlatego że pompa jest odpowiedzialna tylko za dostarczenie materiału do głowicy, natomiast to, że my chcemy wykonać natrysk, wymaga to podłączenia sprężonego powietrza w dosyć dużej ilości, to znaczy 400 litrów na minutę i minimum 8 barów. Może do tego służyć jeden duży kompresor spełniający te wymagania, albo dwa mniejsze spięte odpowiednim trójnikiem. To jest najprostsza głowica, którą możemy natryskiwać materiał. Wymaga ona pamiętania o sekwencji włączania i wyłączania urządzenia. To znaczy, jeżeli przygotujemy materiał, umieścimy go w leju, pojemność tego leja to 30 litrów, to w pierwszej kolejności musimy na głowicy otworzyć zawór powietrzny, tak żeby powietrze przepływało przez dyszę. Następnie otwieramy zawór materiałowy i dopiero w trzeciej kolejności włączamy pompę. Jeśli z kolei chcemy przerwać pracę, to kolejność jest jak gdyby odwrotna, czyli najpierw wyłączamy pompę, potem zamykamy zawór materiałowy i dopiero na samym końcu zamykamy powietrze. Jeżeli ta sekwencja nie będzie utrzymana i na przykład przerwiemy pracę i zamkniemy zawór materiałowy, a pompa będzie cały czas pracowała, może to doprowadzić do sprężenia materiału w wężu i będzie to wymagało wyczyszczenia tego węża. Żeby uprościć sobie sprawę, można zastosować głowicę z przyłączem zdalnego sterowania, czyli łączymy głowicę specjalnym przewodem z tym gniazdem i w momencie, kiedy otwieramy zawór materiałowy, jednocześnie daje on impuls elektryczny i włącza pompę, prowadzimy natrysk. Kiedy go kończymy, zamykamy ten zawór na głowicy, jednocześnie wyłączamy pompę. Wymaga to obsługi przez jednego człowieka. Specjalną głowicą do natrysku jest tak zwana głowica przedłużana, która umożliwia nam osiągnięcie większego zasięgu i natryskiwanie na większych powierzchniach z jednego stanowiska, co jest przydatne na przykład w głębokich wykopach albo przy pracach na rusztowaniu. Dodatkowym zastosowaniem tej pompy
jest możliwość układania fug mineralnych do fugowania ścian ceglanych czy ścian z kamienia naturalnego. Głowica do tego wygląda podobnie, ma inne zakończenie, nie wymaga podłączenia sprężonego powietrza. Zasada działania tego zaworu taka sama jak przy poprzedniej głowicy przeznaczonej do natrysku. Na końcu głowicy natryskowej mamy dyszę natryskową. Te dysze są o różnych średnicach i tak dla zaczynów cementowych, dla szlamów cementowych stosujemy średnicę dyszy 6 mm, bitumy wymagają większej, 8 mm jest przeznaczone dla bitumów. Czas na kilka słów o czyszczeniu pompy Innobeam M8. Po zakończeniu pracy wypompowujemy cały materiał, który natryskiwaliśmy z leja i przystępujemy do czyszczenia. Mamy do wyczyszczenia pompę, mamy do wyczyszczenia wąż oraz głowicę natryskową. Jeśli chodzi o głowicę natryskową, szczególną uwagę trzeba przywiązać do czyszczenia samej dyszy, która tutaj jest na końcu głowicy. Taka dysza w środku ma kanał materiałowy i ma drobne kanaliki, którymi do dyszy trafia sprężone powietrze. Do przepychania i czyszczenia tych kanalików służy odpowiedni przebijak i mała szczoteczka do czyszczenia wnętrza dyszy. Warto przyłożyć się do tej pracy, żeby przy następnej robocie nie mieć kłopotów. Do czyszczenia węża stosujemy dwie piłeczki o średnicy 25 i 30 mm. Czyszczenie węża odbywa się w ten sposób, że po usunięciu materiału z leja, po wypompowaniu jego, zalewamy lej około 10-15 litrów wody. Odłączamy najpierw wąż od przyłącza pompy. We wnętrzu węża na jego wlocie umieszczamy mniejszą piłeczkę. Dokręcamy wąż do złącza, włączamy pompę. W ten sposób pompa przepycha piłeczkę, czyszcząc wewnętrzną powierzchnię węża. Po przepuszczeniu tej małej piłki bierzemy większą piłkę, te same czynności, czyli wkładamy piłeczkę, podłączamy wąż, zalewamy wodę. Ilość tych cykli czyszczenia tą większą średnicą piłeczki możemy skontrolować albo ocenić, że wąż jest wyczyszczony w momencie, kiedy na jego końcu wypływa nam czysta woda, bez żadnych zabrudzeń materiałem, który wcześniej natryskiwaliśmy, czyli ani cementu, ani zanieczyszczeń bitumicznych nie będzie już w tej wodzie, która wypływa z węża i wypycha tą piłeczkę. Jeśli umyliśmy głowicę, umyliśmy wąż, to teraz przystępujemy do czyszczenia samej pompy. Ona kilkakrotnie już przepuściła czystą wodę, we wnętrzu nie powinno być zbyt dużo materiału. Odkręcamy wąż, odkręcamy lej materiałowy. Rozebranie tej pompy dołączonym kluczem jest bardzo proste. Należy odkręcić jedyną nakrętkę od czoła pompy, tak żeby zdjąć tą pokrywę czołową. Tam jest pod nakrętką jest podkładka mosiężna. Wychodzi nam ten element czołowy razem z dyskiem podającym. Taki dysk podający jest umieszczany na jeden sposób tylko, co ułatwiają odpowiedniej średnicy dwa wpusty o różnych średnicach. To jest otwór, którym materiał dostaje się z leja do pompy. Materiał przez układ napędowy, ten perystaltyczny, jest przepychany od otworu wlotowego do otworu wylotowego, tam gdzie dostaje się do węża. Pod dyskiem znajdują się dwie membrany sklejone odpowiednim smarem. Zapewnia to ich wzajemną pracę, dlatego że pod membranami znajduje się układ klawiszy, który zabiera materiał i przepycha z otworu wlotowego do otworu wylotowego. Więc cała przestrzeń, w której znajduje się materiał, jest ograniczona powierzchniami tego dysku podającego i membran, więc jest bardzo niewielka.
Po wyczyszczeniu węża, wyczyszczeniu głowicy, wewnątrz pompy, po odkręceniu tej jednej śruby, nie powinien tutaj zostawać materiał cementowy ani bitumiczny. Jeśli zostanie go trochę, po prostu mokrą szmatką trzeba go wytrzeć. No i w odwrotnej kolejności montujemy z powrotem pompę. Dociskając tą czołową część śrubą dociskową, ta pokrywa ma odpowiednie wpusty, także tak inaczej nie jesteśmy w stanie jej zamontować. Po omówieniu czyszczenia kilka słów podsumowania. Pompa Inobim M8 doskonale sprawdza się przy natryskach izolacji cementowych, izolacji bitumicznych, izolacji hybrydowych. Ma niewielkie wymiary, jest łatwo mobilna, ma dużą wydajność, jeśli chodzi o natrysk. Jesteśmy w stanie wykonać do 800 m2 izolacji w jeden dzień. Zaletą tej pompy jest również to, że część materiałowa, czyli ta objętość materiału, który znajduje się w pompie, jest bardzo niewielka, w związku z tym bardzo łatwo czyścić same urządzenie. Urządzenie w czasie swojej pracy nie podgrzewa materiału, co jest bardzo ważne w warunkach letnich, szczególnie przy występowaniu wysokich temperatur. Pompa M8 została sprawdzona przez wielu producentów materiałów izolacyjnych, jest stosowana powszechnie od wielu lat. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.